Siemanko, Audi A7 C8, rocznik 2018, przedlift. Jeśli chodzi o Audicę z siódemką w nazwie A7, S7, RS7 pojawiły się już na kanale, ale generacji C7, nie C8. No właśnie, będzie to fajne uzupełnienie, myślę. Prezentowany egzemplarz jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Pierwszy właściciel, Salon Polska. Dobrze, że nie będę Wam tutaj buziaczków dawał. Jak ktoś jest zainteresowany, to wystarczy, że sobie ten film po prostu obejrzy. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska tak szybciuteńko, skoczymy na próbę autostradową, zbadamy spalanie, zweryfikujemy też wyciszenie oraz przyspieszenia raceboxem. Audi A7 to po prostu A6 w ładnej obudowie. A6 mamy, znaczy mieliśmy, bo teraz chyba wchodzi jakiś nowy model, ale była A6 sedan, kombi, no tutaj mamy liftbacka, czy tam fastbacka. Jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, no ten egzemplarz akurat zewnętrznego S-Line'a nie ma, ma tylko wewnętrzny, jednak szczerze sam musiałem w Google poszukać, czy to jest S-Line, czy nie jest, bo bardzo atrakcyjnie, ładnie wygląda ten samochód. Linia bryła, czy też nadwozie jest bardzo podobne do poprzedniej A7, tyle, że po prostu, jakby to ująć, odziane w cechy charakterystyczne z nowych Audi. Czy to mowa o przetłoczeniach, czy to mowa o nowej mordeczce z większym, jeszcze większym grillem, ale ten grill duży tutaj przecież pasuje. Lampy mamy wycinające, fajnie one wycinają w nocy. Mają te różne animacje i tak dalej. No, wczoraj jeżdżę tym samochodem, także w nocy byłem sprawdzić zużycie paliwa poza miastem. Te radary to takie dyskusyjne tutaj są. Wcześniej były one jakoś tak bardziej subtelnie zamontowane w grillu, czy tam nie, w grillu, sorry, tutaj były radary wcześniej. A aktualnie mamy tutaj taką zaślepeczkę, no i przelot, także można zaliczyć, że to jest prawdziwy wlot. Tutaj wlot jest prawdziwy na dole, tu blenda na pas przedni, rejestrację, no i tutaj fragmenty prawdziwego wlotu plus te czujniki. Aha, i przecież nie powiedziałem Wam w ogóle, jaka to jest wersja 50 TDI, także pod maską mamy tutaj 3-litrowego turbodieselka, najmocniejszego turbodieselka w A7, no mocniejszy był już jedynie w S7. Także w 50 TDI napęd quattro, mamy tutaj w standardzie felgi, ile to? 20 cali, 255/40 oponka. Ogólnie mam wrażenie, jakby one były polakierowane w taki jakby, no srebrny lakier, ale z takim jakimś wyższym połyskiem chyba. No gdybyśmy tutaj zmienili tył i dali go z C7, no to w zasadzie nie byłoby tutaj aż tak wiele różnic, no ale dupka jest wyraźnie inna, szczególnie ta lampa z tym, kurczę, czy to, nie wiem, nazwać jakoś light bar? Jezu, ale modna nazwa light bar. No, jak mamy tutaj matrixy z przodu, no to też tutaj z tyłu są takie jakby grzebienie. Emblemacik 50 TDI, dumnie quattro. Nie ma tutaj żadnego pakietu czerni, także tu i ówdzie znajdziemy chromy. Końcówki układu wydechowego, no to mogłoby się wydawać, że to jest końcówka układu wydechowego. Nie, tutaj końcówki są z dołu, ale wiecie, tutaj ta listwa z dołu przynajmniej nie jest tak ordynarna, tak jak w S7, S6, że po prostu no, wkładamy palec w wydech i sobie go łamiemy, bo jest ściana. Mamy tutaj wysuwany spoiler, tak jak w poprzedniej generacji. No ja przecież miałem S7, także poznałem troszeczkę generację C7. A6 C7, S7 C7, bagażnik jest tutaj olbrzymi, bodajże ma jakoś 550 litrów prawie, dostęp do niego jest bardzo dobry, wbrew pozorom chyba wydaje się to auto bardziej praktyczne niż A6 w sedanie. Mamy koło zapasowe, dojazdóweczka, ale jest. Nowoczesny samochód z kołem zapasowym, nawet dojazdowym, bardzo duży plus. Klapa elektrycznie zamykana. Jeśli chodzi o wyposażenie, jest ono tutaj, myślę, że wystarczające, bardzo fajne. Proszę bardzo. Dociąganie. Ładny dźwięk, bardzo ładny. I miejsce z tyłu, wiecie co, odpalę sobie samochód, bo ten fotel jest przesunięty do tyłu, jest tutaj włączony komfortowy dostęp, już nie chciałem go wyłączać właścicielowi. Zobaczcie, jak ładnie przygotował Petrolhead do testu, wzorki tutaj wszystko. Jezu, ale ślicznie. Tutaj u góry takie przyszycie, nawet to jest skóra jakaś, ale chyba eko, jakieś tutaj szwy widać. Że wiecie, tutaj jest główny taki szef, ale nawet pomiędzy tak troszeczkę widać. Boczek drzwiowy jest całkiem spoko, przyjemny, tutaj jest mięciutko. Tutaj dosłownie delikatnie, ale nam się to ugina, podpada, ale tak delikatnie. Nie no, głupio jakby taki twarduch był tutaj. Tutaj jest już, o, ordynarnie twardo. Dekory, takie aluminium. Tutaj niby szczotkowane, tutaj satynka. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale ładnie wygląda. W ogóle auto ma jakoś 170 000 kilometrów przebiegu i świetnie ono
znosi przebieg po prostu, jestem pod wrażeniem, znacznie lepiej niż 213 Mercedesy. Możemy wjeżdżać na wertepy, nic tutaj w środku się nie odzywa. Wiem, że opinie też są różne w internecie, że niby już generacja C8 to już tak tandetnie bardzo wykonana i tak dalej. O chłopie, wcale nie ma tutaj dramatu. Tym bardziej, że fajnie właśnie, że ma troszeczkę taki już przebieg, który można powiedzieć coś o aucie po takim przebiegu, 170 tysięcy. Czy to fotele, czy to plastiki, wszystko tutaj naprawdę fajnie się prezentuje. Kierownica, przyciski, jak widać, mieszczę się tutaj sam za sobą. Jest to naprawdę kawał samochodu. I no, na głowę troszeczkę musiałbym tutaj się obgolić, ale w takich fastbackach przeważnie dwumetrowcy będą mieli problem z miejscem na głowę. Klimatyzacja automatyczna, czterostrefowa. Czy jest tutaj podgrzewana kanapa? A nie. Okej, dobra, to jest ustawienie, to na auto damy. Tak, to mamy skórkę i jakby alcantarę, też w takie wzorki, takie bumerangi. Nawiewy są po środku, ale również w słupkach B, tak jak to miało miejsce w generacji C7. Przejdziemy do przodu. Co ciekawe, jest tutaj oczywiście oświetlenie ambiente, tylko teraz jest wyłączone chyba, jest dzień. Ale też mamy tutaj taki ciekawy system soft open i ta klamka wygląda oczywiście jak taka normalna na cięgno, ale... O, proszę bardzo. Soft close i soft open. A czekajcie. Aha, dobra, jak się dopiero mocniej zrobi, no to jest tutaj połączenie z linką. No, żeby komfortowo tu można było wyjść, żeby podczas eksploatacji Audi A7 czy też A6, C8 ręka nas nie bolała. Boczek drzwiowy z przodu tak samo, tak jak z tyłu. No, tutaj więcej mamy oczywiście trochę przycisków. Fajnie, że przyciski też są takie jakby aluminiowe. Tutaj dodatkowy przycisk do otwierania bagażnika. Audio Bang & Olufsen, skromnie oznaczone tutaj, ale gra bardzo ładnie. Burmestery to tak ładnie są w Mercedesach. Kurczę, tak zaznaczone jakby tymi wstawkami, tymi obudowami głośnika. Fotele. No i proszę. Coś tu widać bardzo ładnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, z zewnątrz nie ma tutaj S-Line'a, ale wewnątrz już jest. Normalnie. Fotele. Kierownica. Tak, mieści się tutaj prawie dwumetrowy petrolhead. Pozycja jak jest za kierownicą, bardzo ok. Tak troszkę wyżej jakby tu się siedzi, muszę przyznać. No, ale ja jestem takim, jak ja mam siebie nazwać w tej sytuacji? Kopyciarz. Kierownica ma dość cienki wieniec, przynajmniej w porównaniu do Mercedesa i BMW, ale za to jest bardzo prosta w obsłudze. Proszę, nie ma tutaj żadnych gładzików, czy też przycisków haptycznych, przynajmniej na kierownicy. Tutaj emblemacik S. Jeszcze tutaj jakiś szef, obszycie ładnie. Liczniki LCD oczywiście wkomponowane są w deskę rozdzielczą. Bardzo ładnie to wygląda. Jeśli jak ten samochód pojawił się w ogóle na rynku, no to hejtowano go, że po prostu tutaj jest tyle ekranów. Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Ja tutaj wsiadłem i sobie pomyślałem, że tak tradycyjnie chyba nawet już. No bo patrzcie, już przyzwyczailiśmy się, że w autach są ekrany LCD i tutaj ich trochę jest, no bo raz, dwa i trzy, ale ekran nie jest tabletem, jest on tutaj pod daszkiem. Tutaj też jest wkomponowany w ten cały element, to jest taka wypustka i tutaj też jest wkomponowany w tunel. Po prostu nie ma tutaj, nie trzeba się nigdzie przeklikiwać i tak dalej, by na przykład temperaturę sobie ustawić, czy tam jakieś ustawienia klimatyzacji. Kiedyś to był szok, a teraz wychodzi, że to tak zaczyna być dość tradycyjnie. Ekran, no może zmienimy sobie tutaj z gwiazdką, jest zapisane kolor mapy, jaki ma być. Zmiana. Oczywiście można sobie ustawić automatyczne, ale tak wygląda atrakcyjniej. View wciskamy na kierownicy, no to coś takiego. No i tutaj z boku się przeklikujemy. Komputer pokładowy, radia, telefon, nawigacja, cyk. Jeszcze w tym widoku. I tutaj na przykład też możemy sobie zmienić, co ma być wyświetlane. Prosto, jasno i na temat. Grafika tych liczników myślę, że jest neutralna. Znaczy wiecie, że nie dostajemy po prostu oczopląsów. Wszystko to jest stonowane. Menu. Też trzeba je troszeczkę tutaj rozkminić. Trochę ono, jak widzieliście, ma laga. No tutaj jest ok, ale powrót? No nie, akurat teraz jest w miarę ok. Czasami powiedzmy może mieć jakiegoś laga. Tutaj kolejny ekran. Tu ulubione. Tutaj start, stop. Jedyne fizyczne przyciski no to tutaj. Żeby wystartować i zgasić silnik. Parktronic. O, tutaj jeszcze Wam pokażę. Jest kamera 360 stopni. 3D.
3D, proszę bardzo. No, panie. Przycisk od asystentów i wspomagania jazdy. Deska rozdzielcza, też ma takie jakby przeszycie. To jest miękkie, to jest twarde, ale to jest jakby takim dekorem. Tutaj mamy black piano, no to też wiadomo jest to twarde. Tutaj jest to podświetlane, ambiente. Tutaj z boku tunel środkowy, no to u góry jest twardo. Tutaj miękko skóra. I tutaj wiadomo twardo, no bo dekory. Gałęcjusz krótki, ale gruby, można powiedzieć konar. Ale dobrze, on siedzi w dłoń, taki kurczę, jakbyśmy samolotem gdzieś mieli lecieć. Elektryczny ręczny, auto hold, no i tutaj regulowany w dwóch płaszczyznach podłokietnik. Tutaj schowek, ładowarka indukcyjna, tryby jazdy. O, teraz troszkę lag był. To efficient, comfort, wyłączyło się. Auto Dynamic. Jest tutaj w tym egzemplarzu pneumatyczne zawieszenie. No, słoneczko nawet się schowało, ale jest gorąco, taka dziś paruwa, można powiedzieć. Paruwa, wcześniej jakiś konar z Gałęcjusza. 3.0 TDI pod maską. Właściwie 3.0 TDI, 50 TDI z 3.0 TDI, bo jeszcze jest chyba 45 TDI. Tu też mamy 3.0 TDI, ale słabsze. Masło maślane, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. 40 i 35 TDI to są 2.0 TDI. Napęd Quattro na wszystkie koła. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów ZF8 HP, którą bardzo lubimy przecież. 286 koni mechanicznych, 620 Nm. Maszyna trochę waży, bo 1955 kg z tym silnikiem napędem skrzynią biegów w takiej konfiguracji. Ej, ale mimo wszystko napędza się bardzo dobrze. Zamkniemy sobie maskę, a może najpierw jeszcze przed osiągami. Zużycie paliwa. Macie tutaj pomiar przy 90 oraz 120 km na godzinę. Ten samochód jest naprawdę bardzo ekonomiczny. Ale na most Brodowski też się Audicą wybrałem. Tragiczna pogoda akurat. Całą drogę lało, jest burza, wieje. Jechałem na włączonej klimatyzacji, ogólnie pomiary tej A7 wykonałem na włączonej klimatyzacji, nawet przy 90 i 120 km na godzinę. Pokonując moją stałą trasę w cyklu miejskim, spokojnie oraz ekonomicznie jazda na wynik, średnie zużycie paliwa wyszło mi tutaj 6,5 litra. Średnia prędkość troszeczkę wysoka, bo 28 km na godzinę. Ej, gdyby tutaj była niższa średnia prędkość, to i tak zmieściłbym się, myślę, w 8 litrach na 100 km w cyklu miejskim, o ile bym jechał spokojnie. Dobra, teraz można o osiągach. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent, to 5,7 sekundy. Spoko. Natomiast prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Tradycyjne niemieckie 250. No i dobra, ja się przenoszę na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Zobaczymy, jakie też tutaj wyjdzie 100-200, może 200-250 sobie sprawdzimy. Ciekawe, jaki dzisiaj będzie ruch. A wy w tym czasie zobaczcie test wyciszenia. Tabelkę z testu wyciszenia macie w opisie filmu. To jesteśmy na miejscu, auto odpalone. Myślę, że możemy ruszać. Jak na razie spokojniutko. Skasujemy sobie od razu zużycie paliwa. Chyba korek będzie przed samym przejściem granicznym w Kołbaskowie. Ogólnie dziś spory ruch, przynajmniej tutaj na parkingu. Widziałem, jak zjeżdżałem, też tam tutaj. Coś się dzieje, coś się dzieje. Zobaczymy, przekonamy się. Na razie będziemy jechać z włączoną klimatyzacją. Tryb Dynamic. No i co? I dzida. Wiecie co? Ja bym powiedział, że tutaj jest ponad 300 koni mechanicznych, jak ze 320, 330 może nawet. Bardzo ładnie się ten samochód odpycha. W zasadzie to, no widzieliście zresztą przyspieszenie do setki, no to 5,7 sekundy deklarowane. No autko nawet lepszy czas osiągnął. No i dobra, tutaj musimy poczekać. Ciekawe, czy tutaj 100-200, ja wiem, z 15,6 sekundy, z 16 będzie? Chyba tak powinno być, nie? Palanie trzeba będzie sobie jeszcze raz wykasować. Korek nie liczy się do cyklu próby autostradowej.
Jeśli chodzi o wiatr, troszeczkę w mordę, troszeczkę z bokowca. W ogóle chyba wam nie wspomniałem, że taka A7, C8, czy też A6, C8, RS6, RS7 i tak dalej, niezależnie od silnika, są to miękkie hybrydy. Także nie jest to nic dziwnego, jak na przykład jedziemy na trasie, odpuścimy gaz i nam się wyłączy silnik. Oczywiście wszystko działa, ale wszystko to jest tak zrobione, by oszczędzać paliwo, no i ten samochód naprawdę mało pali. Jeśli chodzi o takie zużycie, wiecie, 90, 120 na tempomacie, ok, to jedno, ale jeśli jedziemy krajówkami, czy nawet poza miastem i korzystamy właśnie z działania układu miękkiej hybrydy, no to jeszcze bardziej oszczędnie jesteśmy w stanie pojechać. Dobra, to wrzucamy sobie tryb Dynamic, wyłączmy klimatyzację i dzida. No zobaczymy, czy tutaj 100-200 już uda nam się dziabnąć. Oj, Aurisik. Przepraszam, Aigo. Zjeżdżamy. Kurcze pieczone, nie. Nie, odpuściłem. O, tak rekreacyjnie sobie tutaj depnijmy w takim razie. Z odpuszczeniem w ogóle 18 sekund. No ale dobra, 2,5% z górki było, no. Ale ma ten wóz parę, no. Tu może byśmy zbadali 100-200. Nie, dobra, za duży ruch. Prędkości obrotowe. Aha, i zużytko jeszcze trzeba przecież wykasować. Tryb komfort. O, i klimatyzacja automatycznie nam się włączy. Ja włączę. 160 km na godzinę. 8 bieg, no to mamy tutaj... No, chwileczkę. To było bez oszukiwania. 8 bieg, 2000 obrotów równe. 130. Dzisiaj przy 130 na przykład, dla odmiany. To będzie 1630 obrotów i stówka 1000, ojej, 1249. Niesamowite. No, niskie prędkości obrotowe. Z powrotem tryb Dynamic. Dobra, wyłączymy sobie klimatyzację, jak będę chciał sprawdzić 100-200, a tak na maksa to możemy chyba nawet z klimą się bujnąć, myślę. Odcinek specjalny, ponad 200 km na godzinę. Pozdrawiamy tutaj policajów. Tutaj ci, którzy tak sceptycznie czasami piszą, że o, ty tak jeździsz, przecież to nie można. No to macie dowód, policję wyprzedziliśmy przy ponad 200 km na godzinę. Teraz jeszcze tutaj depniemy. Prędkości maksymalnej się nie bójniemy, ale tak, żeby ta policja po prostu widziała. No. Dobra, 240 km na godzinę według GPS-u póki co było. Jedziemy na Szmuln, na zawrotkę, czy na Szwed? Na Szwed. Zawracamy. Czy robimy sobie soundcheck? Jeśli chodzi o dieselki, ja nie wiem, to nie jest jakiś taki obowiązek. Z zewnątrz nawet nie kręciłem. Normalny dźwięk. O kurczę, a tam deszcz już pada. Trzeba stąd prędko uciekać. Tutaj sobie depniemy tylko pod wiaduktem może. Nie wiem, a w komforcie czy nie. Dobra. Normalnie, cichutko, kulturalnie. No, S6 i S7, wiem, że mają bulbulatory zamontowane. No, tam już będzie trochę głośniej, ale tutaj nie. Jeśli chodzi o prowadzenie, zawieszenie pneumatyczne, no to mamy tutaj zmienny stopień sztywności, czy też prześwit jest regulowany automatycznie nawet, czy nie. Kilka jest poziomów wysokości. Nie, no, prowadzenie jest w sumie w miarę spoko. Nie jest to jakiś sportowy samochód, raczej to jest taka, no, kolumbryna, kurczę, dość duża. Jest po prostu neutralnie. O, no i dobra, i wjeżdżamy na autostradę i pędzel. No, tak się powinno wjeżdżać na autostradę. Gdybym był na egzaminie, na pewno bym dostał od egzaminatora pochwałkę. Kurczę, 15,62. Naprawdę bardzo szybko. Ja pierniczę, 3000 obrotów, a ten samochód się tak napędza. Ma tutaj dół dieselek. Dobra, wiecie co? 256 km na godzinę, praktycznie równo, 19,5 sekundy 250.
256 km na godzinę według GPS-u też mnie trochę zaskoczyło. No, Priusik i Tesla, cóż to za konwój ekodrivingowy. No i tutaj może będzie chwila prawdy, zobaczymy. No, autostrada jest pusta. Jedziemy z klimą, już będziemy jechać z klimatyzacją włączoną. O kurde, panie drogi. 267 km na godzinę? Chwileczkę. Czyżby tutaj był ściągnięty kagańczyk? Dobra, 270 km na godzinę, no gdyby nie mistrz lewego pasa, byłoby chyba jeszcze nawet więcej. Piernicze. No, szalała siódemka, no. Dobra, wiecie co? Dzisiaj jest troszeczkę za duży ruch, by bardziej się bujnąć, ale jakimś cudem został usunięty kagańczyk. No 270, 271 nawet przez moment na raceboxie widziałem. Także nie no, takie próby autostradowe to ja lubię. Średnie zużycie paliwa 14,6 litra. Good! Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobał. Ten cały pakiecik. Totalnie zaskoczony. Pozdrawiam i co? Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.